Dzień dobry, dzień dobry. Ruszamy z kolejnym nagraniem i kolejną pracą. Realizacja szybka i łatwa. Dzisiaj tylko montaż już zakupionych, pospawanych profili, które wykorzystamy do zbudowania tego regału. Sam temat, czy te profile, projekt tych profili również Wam już pokazywałem, więc tutaj może znajdę odnośnik i odeślę Was do filmu. I to jest ostatnia taka duża ściana chyba w tej drugiej części warsztatu, która jeszcze jest niezagospodarowana i dzisiaj się tym zajmiemy. Na ziemi jeszcze trochę buku z poprzednich prac, więc zaraz to muszę poprzesuwać, żeby móc to rusztowanie tego regału tam wstawić. Tutaj mamy ścianę w granicach 4, jak dobrze myślę, poczekajcie. Jedno pole tej płyty mogło mieć chyba około 2,5 metru, 2,5 metra. Dobrze myślę? No nie wiem. Dobra, w każdym razie ściana w granicach 4-4,5 metra. Czy te dwa pola, które tutaj widzicie. Więc zamówiłem 6 profili. Powinno wystarczyć, bo z lewej strony ekranu, tam gdzie jest ta rura, tam powinna stanąć pilarka taśmowa, a po prawej stronie powinna stanąć frezarka. No i zaczynamy tutaj to przykręcać. Oczywiście nie przykręcam tylko do tej błazerii. Znaczy generalnie to jest sklejka udająca błazerię, ale no to rusztowanie musi być przykręcone porządnie i poważnie, no bo nie chcę, żeby to spadło mi gdzieś na głowę, więc trafiam w belki konstrukcyjne pomieszczenia. Żeby w nie trafić, muszę znaleźć tylko sztywty, które były bite, które trzymają tą elewację, tą deskę błazeryjną. Ona jest przybita sztyftami właśnie do tych belek. I jeśli znajdę sztyft, no to mogę w pionie to wszystko przykręcić. Więc oczywiście poziomica w rękę. I na dole ściany mamy deskę, tą listwę przypodłogową, więc pomiędzy te stalowe profile a ścianę wkładam dystans 20 mm. Przy tej belce stalowej, którą teraz montuję, tam jeszcze mamy taką deskę ozdobną w pionie, maskującą połączenie płyt, więc tamten dystans musiałem wykonać osobny, 5 mm. I myślę, że te 6 profili tutaj załatwi sprawę. Jest to profil zamknięty, stalowy 20×60, przekrój prostokąta. Przy poprzednich pomieszczeniach to zdało egzamin, więc myślę, że tutaj nie będę kombinował, zamówiłem tylko po prostu kolejne kopie. I teraz tak, do ściany jest to przykręcone, aby te dolne ramiona się nie poruszały prawo-lewo. Oczywiście za chwilę jak będzie dociążone to już to nie będzie mogło się ruszyć, ale pomyślałem, że tam też miałem takie otwory pod śruby przygotowane, więc spokojnie mogłem to przykręcić. No i wkładam buk na miejsce. Jest to buk parzony, obrzynany. Deski mają w granicach chyba 50 czy 55 mm grubości, więc no, jest co dźwigać. Nawet te kilka desek już plecy odczuły. No i teraz kwestia rozmieszczenia ramion. Ramiona są mocowane na śrubach 100 mm. Poczekajcie. Tak, no to są 100 mm, no 10 mm. Czyli na śrubach dziesiątkach i oczywiście one są regulowane góra-dół. Po założeniu śruby automatycznie się to blokuje. Kwestia rozmieszczenia tego równo. Czy to zostanie w tym miejscu, w sensie w pionie, nie mam pojęcia. Będzie to
się pewnie zmieniało w zależności od materiału, który tutaj trafi na ten regał. I nie ma jeszcze, zauważcie, takich zaślepek plastikowych na tych ramionach, ale to już mam zamówione, przyjdzie za kilka dni. No i teraz nosimy. I zakładamy. Zobaczymy, jakie to jest proste jeszcze. Bo to też będzie miało znaczenie, czy wszystkie te ramiona dotykają płyty. I tu jest nieźle. Wszystko jest idealnie w linii prostej. No brawo, brawo, brawo. Tutaj spojrzę. Minimalnie, ale to płyta dociąży. Więc na razie zostawię tak. Niech będzie. I półka numer 2. Jak to wygląda? No. Tu jest krzywo zespawane. Tu jest źle. I tu następne. Tu też jest krzywo. Także te dwa ramiona są do poprawy. Później jeszcze sprawdzę trzecie na dole. Wiecie, o co chodzi, nie? W każdym bądź razie regał, myślę, że na jakiś czas starczy. Oczywiście chcę zostawić tutaj możliwość chodzenia, bo raz z tej maszyny trzeba przejść, raz z tej strony, raz z tej, więc to musi zostać. Więc tutaj mam 40, około 50 cm razy 3 metry. Myślę, że każdy kąt naprawdę tutaj się u mnie liczy. Oczywiście muszę tutaj myśleć również o tym, że operowanie tutaj wokół pilarki jest no, mega ważne, ale poza tym można się na pewno na tym wieszać. Nie ma jeszcze śrub tutaj na końcu, nie ma nakrętek, więc dlatego jeszcze się to rusza. Muszę to podokręcać. I tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się należy. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych realizacjach. Cześć!